Ale żeby jeszcze jedno doświadczenie wspomnieć, takie anegdotyczne z politykiem francuskim, to z prezydentem Mitterrand. I to już jest czas, kiedy wracam do Polski. Może wrócę za chwilę, jak do tego doszło, prawda? W każdym razie odbywa się w Paryżu Wielka Konferencja Europejska, to jest jesień, 90 rok bodajże. I ja jadę jako jeden z otoczenia premiera Tadeusza Mazowieckiego. I jest też minister spraw zagranicznych Skubiszewski, jest parę osób. Tadeusz Mazowiecki ma audiencję u Mitterranda i ja też idę z nim, jako ten specjalista od Francji również. I Mitterrand mówi rzeczy, których Mazowiecki kompletnie nie rozumie. On znał francuski biernie, on znał nieźle, mówił przez tłumacza, ale rozumiał. I on kompletnie nie rozumiał. I po wyjściu on mi się pytał, o czym on mówił, o co tu chodziło. I ja mu wytłumaczyłem. To była seria złośliwości pod moim adresem. Mitterrand mówił, nie wymieniając mojego nazwiska. Ironiczne, o co chodziło. Otóż w czasie emigracji, już po wprowadzeniu stanu wojennego w latach 80., on był pierwszym zachodnim mężem stanu, który przyjął Jaruzelskiego. Jaruzelski wracał z Algierii wtedy i przyjął go tylnymi drzwiami. To wywołało skandal we Francji do tego stopnia, że jego własny premier Fabius, wtedy bardzo młody, bardzo zdolny człowiek, powiedział, że to jest dla niego problem sumienia, prawda? Przyjęcie to przez Jaruzelskiego. I ja, który byłem jednym wtedy z organizatorów różnych manifestacji, no byłem, że tak powiem, mówiłem, znany, byłem rozpoznawalny, napisałem list do Mitterranda, który został opublikowany, to było bez precedensu. Le Monde nigdy nie publikował listów otwartych. Monde opublikował list otwarty i to był bardzo brutalny atak Mitterranda. Mitterrand tego nie zapomniał. Być może sporządzono mu notatkę, jak zazwyczaj taki się robi, prawda? Sporządzono mu notatkę, gdzie opisywano, z jakimi ludźmi się spotka i być może tam to mu przypomniało, nie wiem. W każdym razie to było tak śmieszne wydarzenie, prawda? I to pokazuje. No w każdym razie wszyscy byliśmy niesłychanie aktywni. Można powiedzieć, że tutaj Janek Ross i Irena Grudzińska odgrywali rolę istotną we Francji. Tak, Krzysztof Dorosz w Anglii, ci znajomi w Szwecji, w różnych krajach. Tam znajome również we Włoszech, Marta Petrusewicz i innych. Ja jeździłem, miałem spotkanie na najwyższym szczeblu we Włoszech, we Francji, w Holandii, w wielu krajach, w Niemczech nawet, chociaż ja nie znam niemieckiego, prawda.